Cześć! Dzisiejszy dzień w okolicach Tokio, a tak naprawdę już praktycznie Tokio. Zaczynamy od robótek ręcznych. Nie mogę zamknąć tylnych drzwi, coś tutaj blokuje. W zamku jest ok, tu wszystko się rusza, ale tutaj w mechanizmie coś jest nie tak, więc muszę to rozkręcić i podejrzę, myślę, nasmarować, więc trzymajcie kciuki, żeby ogarnąć. Chcemy jechać na miasto, a nie możemy, bo nie możemy zostawić psa. No to mamy wyjęty zamek i muszę go porządnie nasmarować. Mam nadzieję, że tutaj jest wszystko ok, tylko kwestia tego, że się tam coś zapiekło, czy tam brud przez 2 lata powpada. Dobra, to nasmarowałem ten cały mechanizm tutaj. Już zebrałem nadmiar, wiem, że tutaj jest też za dużo, ale no wiem, że to powinno się porządnie wyczyścić, pewnie nawet pod wodą albo jakimś brake cleanerem, pod powietrzem i dopiero wtedy nasmarować, no ale takich możliwości nie mam. Problem był z tym plastikiem, on nie chciał chodzić. Teraz jak przymknę, to już chodzi. Ten mechanizm był tutaj przyblokowany, teraz już jakoś chodzi. Mam nadzieję, że do końca wyjazdu wytrzyma i tak samo centralny teraz może łazić w jedną i w drugą stronę. Tylko teraz coś się przyblokowało, muszę chyba otworzyć drzwi. I teraz tak, tutaj poszło, więc chyba będzie dobrze. Oby do końca wyjazdu starczyło, bo już mam serdecznie dosyć. Tu zawsze co problem miałem, to te śrubki od tego zamka tutaj, one zawsze mi się w trakcie wyjazdu, ja nie wiem, z 5 razy dokręcałem. Nawet jak mocno to zrobiłem, więc nie wiem, czy to jest normalne, że tu się to tak rozkręca. Może za mocno drzwi domykam, ale tutaj właśnie czasami wystarczyło dokręcić te śruby i pomagał ten centralny zamek, ale teraz ten mechanizm się tam zastał. Dobra, czyli to skręcam to i patrzymy, czy zacznie działać to też razem z kluczykiem, bo to kluczowa sprawa. Dobra, no to raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, zamykamy drzwi i zamyka się. Tutaj w tą stronę nie byłem w stanie tego przekręcić. Otworzyć. Idzie. I teraz jest otwarte, tak by się otworzyło. Zamykam. Zamknięte. Uff. Wszystko złożone. Działa. Jest i Kasia. Pozdrawiamy serdecznie. I idziemy na miasto. Jeszcze ostatnie drzwi sprawdzamy. Finito, działa. To jest nasz parking. Jesteśmy w miejscowości Urayasu. Jeśli pomyliłem się, to tutaj dam na dole podpis. Mamy gdzieś 20-30 minut do przejścia do pociągu i stamtąd 20 minut pociągiem bezpośrednio do centrum Tokio. Parking, na którym jesteśmy, jest to parking, w którym nie ma żadnych szlabanów i przy wjeździe i wyjeździe są kamery i szczytują tablice rejestracyjne. Już raz wyjeżdżaliśmy z tego parkingu i nie szczytało naszych tablic rejestracyjnych, ale zrobiło nam zdjęcie. Ogółem w Japonii wszędzie są szlabany, tak jeśli chodzi o parkingi, natomiast w Korei było ich bardzo dużo na kamery i często te parkingi po prostu nas nie szczytywały, nie wpuszczały, nie wypuszczały, no była po prostu loteria. Natomiast tutaj w Korei sytuacja była następna. W Japonii, tak, przepraszam. W Japonii. Słuchajcie, jeśli macie dość Darka gadania o parkingach, to po prostu napiszcie w komentarzach. Napiszcie, tak, ale no chcę pokazać, jak to wygląda. Dla mnie to jest ciekawe. Myślę, dla osób podróżujących kamperem też. I tutaj, żeby znaleźć nas, to jest nasz drugi parking tego typu. Trzeba wejść tutaj na ten ekranik. Jest możliwość wybrania języka. Będzie wam mrzyć tutaj, ale wybaczcie. Zapłać opłatę. Szukamy nie po numerze rejestracyjnym, bo nic nie znajdzie. A zobaczymy, a może znajdzie? Nie ma, więc szukamy po czasie. Wczoraj wyjechaliśmy późno. Myślę, że o północy. Search by time. Może weźmiemy previous day i to jakaś tam 23:50 powiedzmy. Search. No to widzicie, być może nas nie złapało, więc teraz będziemy mieć darmowy przejazd. No jeszcze zobaczymy, będziemy kombinować. No dobra, trzeba było wpisać dokładną tablicę, ale patrzcie, szczytało nas. Kropka 881. Wyjechaliśmy północ 30, byliśmy wczoraj na Onsenie. Zatem jakbyśmy wpisali nic 881, to by nas znalazło. Zobaczmy, search by number, clear all i wpisujemy nie tutaj, tylko tutaj. 881, search. Proszę bardzo, nasza tablica. Wcześniej nas nie znalazło numeru, a teraz znalazło, więc taka ciekawostka. A wtedy było bardziej oddalone. Jesteśmy tutaj 2 noce.
drugą noc teraz, po drugiej nocy może tak. I cały czas nie możemy wyjść z podziwu, jak dużo jest palm. Jesteśmy w Tokio. No dobra, pod Tokio. Tak jak na początku mówiłem, że jesteśmy w okolicach Tokio. Tych palm jest tutaj naprawdę ogrom. Więc od południa Japonii do samej północy mamy zielone, więc możemy przełazić. Jest tych palm od groma. Myślę, że już za Tokio tak 100 km i tych palm może już nie być, ponieważ tam jak patrzycie na prognozy pogody, to na północ od Tokio, nawet od strony Pacyfiku, ta temperatura jest już zdecydowanie niższa. Taka niespodzianka, bardzo nam się tu podoba. Okolica, gdzie tu jesteśmy, jeśli ktoś był w Tokio i nie pamięta tej nazwy Urayasu, to tutaj jest Disneyland, więc jeśli ktoś był w Disneylandzie, tutaj te wszystkie hotele to są, nazwijmy, pod Disneyland. Co chwilę jeździ jakiś autobus z nazwą hotelu i jedzie do Disneyland. Zatem tutaj taki fajny parking. Parking jest naprawdę tani. Za dzień kosztuje 600 jenów, za noc 600 jenów. 1200 to jest niecałe 30 zł i mamy piękny, przestronny park. Są kosze na śmieci. Wodę nawet można sobie zatankować. Zatem dla nas parking idealny. Tuż obok jest pralnia. Dalej są restauracje. Wczoraj sobie zjedliśmy jakieś indyjsko-tajskie jedzenie. Zatem wszystko jest, co potrzeba. Jedynie co mogło być lepsze, to żeby pociąg był bliżej. Jakby pociąg był bliżej, nie trzeba było podłazić te pół godziny, to parking byłby 10 na 10. Tak stawiam mu mocne 9. A ty, Kasia, ile mu stawiasz? Chyba też. Mocne 9. Jest tani. Nasz bus w ogóle nie wystaje. Spokój. Pod autem nie ma asfaltu, tylko jest trawka. Zawsze coś tam z kapera schapnie i tak dalej. Zatem nie zostawiamy syfu. Parking. Rewelacje. Oczywiście dodajemy do naszych punktów z Japonii, gdzie dodajemy nie tylko parkingi, dodajemy kosze na śmieci. Jako jedyna aplikacja na świecie, aplikacja mapa będzie miała kosze na śmieci, punkty na wody, punkty poboru wody i tak dalej. Zatem będzie to bardzo fajna mapa z Japonii. No tutaj jechaliśmy autobusem, złapaliśmy autobus 11, zatem oszczędziło nam to czasu. Przejazd taki gdzieś 3,50 zł, 3,5 zł gdzieś i wsiadamy teraz w pociąg w linię Keio Line. 20 minut jazdy, musimy znaleźć, gdzie kupić bilety. Jeszcze nie ma wiśni. Czasami są, ale jeszcze jesteśmy. Rozmawiałam dzisiaj z jednym gościem. Rozmawiałeś? Japończykiem. No, Na spacerze teraz, na tak? spacerze z Okej. psem, no. I właśnie mówił, że to, co teraz kwitnie, to najczęściej to ume. Mhm. Są te śliwy, ume. A sakury mówił, że dopiero w przyszłym miesiącu. Więc no to Nawet jest... Japończycy są niezorientowani do końca. Znaczy nie, no tak prognozy mówią, że tutaj gdzieś 25-7. Ja widziałam 20 marca teraz prognozę. No widzisz, no to tak z tymi prognozami jest. A chcielibyśmy Was zaprosić we dwójkę. Matko, no dobrze. 27 marzec, ambasada Polski w Tokio, niedaleko stacji Shibuya. Będzie nasza prelekcja razem z możliwością zobaczenia auta. Dochodzimy do gate'ów. Musimy kupić bilety. O matko, weź to rozpoznaj. Jesteśmy tutaj, na tej czerwonej linii i chyba musimy dojechać tutaj do tego kółeczka gdzieś. Dobra, musimy kupić ticket, tak. I musimy znaleźć linię, tak, cenę, ile mamy do Shin Urayasu. Mamy do Tokio, 320 kosztuje, tam jest napisane. Tak, Shin Urayasu tu jesteśmy i cena jest 320. Zatem kupujemy dwa bilety. Adult bilety. Adult. To można zmienić ilość, nie? Adult 320. Da radę jeszcze dodać. Może back weź. Jeszcze może dwie osoby na raz da radę. A nie, cofnij. Całkowicie. Back. No to wzięłam. Dobra, będziemy musieli osobno zapłacić i chyba tylko gotówką, więc działamy. Za tym bilety się kupuje bardzo podobnie jak w Kyoto, Osace. Bardzo podobny system działa. Mamy takie bileciki. Odnośnie autobusów jeszcze jedna ciekawostka, że płaciło się przy wejściu, a nie przy wyjściu. To jest jedna różnica na ten moment, jeśli chodzi o inne miasta, z których korzystaliśmy. Dobry. Pociąg typu Rapid. Chyba wsiadamy i jedziemy. 新浦安。次は新木場です。まもなく終点東京に到着です。Zobaczmy,
Zobaczcie, co jakiś czas jest informacja, ile spalasz kalorii wchodząc po schodach. 33 schodki, 2,5 kalorii. Nawet do schodów wszyscy grzecznie w kolejce się ustawiają, nie ma przepychanki. Przy linii do Disneya jest sklep Disneya w samym centrum Tokio. Za cholerę nie wiem, gdzie iść. A może pojechać Shinkansenem? No to jesteśmy w samym centrum Tokio. Idziemy teraz w kierunku pewnego teatru, o którym zaraz coś więcej powiemy. Czujecie powietrze Tokio? Mamy to, kolejna stolica zaliczona. Rozpoczęta. Byliśmy przecież w Tokio. Byliśmy, ale nie nagrywałem, przyznamy się. Już byliśmy raz w Tokio, ale to jest pierwsze pokazanie Wam na żywo, prosto z Tokio, kanał Globusami. Jeszcze spostrzeżenie, wszędzie są tutaj panowie sprzątający. Tokio ogółem jest chyba najczystszym miastem, w jakim byliśmy. Inne miasta Osaka, Tokio nie były tak czyste jak tutaj. Osaka, Kyoto. Tokio, Kyoto podobnie. Nie były tak czyste. To jest najczystsza stolica. Myślę, że zdecydowanie czystsza od tych miejscowości, od tych miast, no i chyba od Seulu też. Jesteśmy w centrum miasta, w całym dworcu głównym, a tutaj jakieś informacje o płatności ETC, czyli płatność za autostrady, i lewy pas pozwala przejechać właśnie bez zatrzymania, a ten pas po prawej płatność gotówką, bo to już pamiętam. Ale tutaj nie wiem, co to jest, ale nawet w centrum miasta są płatne drogi. Ogółem wszyscy tu grzecznie łażą. Teraz nie wiem, będzie widać, ale tutaj, tak jak w Osace, Kyoto to był bałagan, tutaj mam wrażenie, że wszyscy tutaj poukładanie idą po swojej stronie. Zatem jest to szok. To miasto jest zdecydowanie najczystsze, poukładane. Chociaż teraz rower przejechał pomiędzy. Tego nie widziałem, ale zobaczcie, są miejsca parkingowe. Jest pokazane, ile komuś jeszcze minut zostało. Tu chyba 42 minuty zostały i płacisz 300 jenów, nie wiem, za godzinę. Widocznie tu można chyba być maksymalnie godzinę. Chyba 60 minut jest maksymalnie. Maksimum 60 minut, więc za godzinę 9 zł i możesz sobie tutaj stać. To pierwszy raz coś takiego i tutaj każde swoje miejsce ma osobny parkomat. Śmiejemy się, że ta dzielnica jest zbyt luksusowa, jakieś sklepy Louis Vuitton, jakieś puste półki, a nie zapchane na maksa, zatem to nie nasze klimaty. W japońskim Starbucksie teraz można kupić taką serię Sakurę, czyli właśnie tutaj taką z wiśniami, a jest to edycja limitowana, niedostępna cały rok, tylko właśnie teraz Wszyscy się nią zachwycają. wszyscy się nią zachwycają, raz tam kupiliśmy, no taki chwyt marketingowy chyba, ale jest coś takiego dostępne, więc śmiesznie to wygląda. Dobra, to doszliśmy tutaj, to jest ten teatr. To najsłynniejszy teatr kabuki w Tokio i jest właśnie miejscem, gdzie się wystawia takie tradycyjne japońskie sztuki właśnie tego teatru kabuki. W teatrze regularnie odbywają się wielogodzinne spektakle kabuki słynące z barwnych kostiumów, charakterystycznego makijażu aktorów i stylizowanej gry scenicznej. I z tego, co ja czytałam na necie, to można kupić sobie tutaj po prostu bilet na jeden akt. Nie trzeba na całą sztukę, tylko można na jeden fragment. akt. Wtedy sobie po prostu wchodzisz na takie tylne miejsca i możesz sobie na ten jeden akt, tam około pół godziny, taką sztukę zobaczyć. Zatem patrzymy, jaki jest koszt jednego aktu. Jest osobne wejście dla tych, co ten właśnie jeden akt kupią. Dobra, to mamy tutaj rozkład jazdy, który działa od 5 marca do 26 marca. I jest tutaj, są 3 akty, łącznie 6 aktów, 3 i 3. I jeden akt kosztuje dla osoby gdzieś 1700, to jest 40 zł. Tutaj około 50, może 60 zł. A ta nocna jest czwarta, najtańsza, za 1000. No to kupiliśmy bilet na godzinę 16:30, mamy wejście od 16:00. Pokażę jeszcze bilety. Ale tam po tym teatrze też się można pokręcić podobno. Możemy tu przyjść nawet wcześniej, teraz po tym sushi się po prostu Nasze pokręcić. bilety po 1000 jenów, czyli po 23 zł, ale to jest najkrótszy akt, bo trwa tylko 17 minut. Jak się nam spodoba, to A wrócimy. czuję, że się spodoba. Tak, ale zanim nam się ma spodobać, trzeba najpierw coś zjeść. Idziemy na sushi. W Japonii w 7-Eleven można kupić sobie takie kubeczki i zrobić sobie z nich szejka. Zaraz wam pokażemy, jak to się robi, ale to pierwszy raz dopiero. Ale co pierwszy raz robimy? Tak, nie wcześniej. Było zimno wcześniej. Dobra, weźmiemy coś Jaki zielonego. smak? Jakiś zielony. Jeszcze.
No i gotowe, można pić. Tak prezentuje się teatr z drugiej strony, a my idziemy na wspomniane sushi. 8 minut drogi. Niektóre sklepy Lawson mają dopiskę natural, właśnie tam w okolicy, gdzie auto parkowaliśmy, było ich parę. Nie wiem, czym one się różnią, więc jeśli ktoś z oglądających wie, na czym polega różnica, dajcie znać w komentarzu. Świątynia buddyjska taka, do tego to jeszcze nie grali. To wzięliśmy taki jeden zestawik i drugi zestawik i dostaliśmy herbatę i na stojącą jemy. Jeden zestawik, koło gdzieś 25 zł, a ten w okolicach 300, ale jeszcze jest niepełny. Fajne przeżycie. Na stojąco nigdy sushi nie jedliśmy, zawsze jedliśmy te sieciówkowe. Raz byliśmy w lepszym, ale to nie nagrywałem wam. Wtedy miałem awersję do nagrywania. Jest fajna sprawa. Wiadomo, że troszkę drożej, bo coś takiego z herbatą już 70 zł, ale jesteśmy w Tokio, największej metropolii świata. A tuż obok pokazane właśnie, jak wygląda ta Sakura, seria Sakura w Starbucksie. Kolejna rzecz, którą widzimy chyba po raz pierwszy w Japonii, to miernik tutaj głośności. Jak głośno tutaj pracują chłopaki. Jako że w miarę szybko się uwinęliśmy z sushi, z jedzeniem, to idziemy tutaj do świątyni obok, która niby jest buddyjska, ale z zewnątrz wygląda europejsko, nie wiem jak to powiedzieć, no trochę masońsko mam wrażenie. Powiem, Indyjsko trochę wygląda. powiem to na wizję teraz dopiero, że wygląda to trochę tak majestatycznie, jakby tutaj jakieś rzeczy się działy. Czytałam, że jest remont teraz. Nie wszystko można zobaczyć, no ale skoro i tak mamy chwilę czasu, To działa. tam załapiemy się na drzewo. Puśćcie do drzewa. O, różowego. mamy różowe drzewo. No to mamy kolejne oznaki wiosny i tutaj wędrownik jak na Shikoku Ohenro, bardzo podobny, a może identyczny, nie wiem. A zaraz potem pójdziemy do głównego budynku. Inne całkowicie. I tego jeszcze to nie było, to są chyba organy. Wow. Zobaczcie, nawet tutaj świątynia ma Instagrama. Widziałem, że też była informacja o YouTubie. To jedna z dziwniejszych świątyń buddyjskich, tak? Jakie tu byliśmy. Jakieś organy, jakiś taki z zewnątrz wygląda to europejsko, jakoś trochę dla mnie masońsko. Straszna w ogóle, nie wiem. Nawet z wyglądu strasznie wygląda tą, którą parę odcinków wcześniej wam pokazywaliśmy, tam gdzie Buddha był robiony ze szczątków kości. Ta wygląda strasznie, po prostu uciekamy z niej. Tutaj zauważyliśmy pomnik, statuetkę psa. Myślałem, że to jest może ten cudny Hachiko, ale nie. Tutaj wyobraźcie sobie, informacja jest o tym, że to jest pierwszy certyfikowany pies w Japonii, który służył do terapii i ma swój pomnik. Zbliża się 16, więc będziemy mogli zaraz wchodzić do naszego teatru. Zbiera się coraz więcej ludzi, no ale my idziemy tylko na jeden akt, więc ta kolejka, która nas obowiązuje, Nie obowiązuje ta długa. no chyba nie. Chociaż Chodzimy do windy i jedziemy na 4. piętro. Jesteśmy na samej górze. Wow. To są nasze siedziska. Malutkie te miejsca, malutko miejsce na nogi. ale będziemy tylko 17 minut tutaj. Super. Zmieniła się sceneria na scenie, ale to jest jeszcze cały czas przed wszystkim. Niestety w trakcie nie będziemy mogli nagrywać, więc musicie sobie wyobrazić, jak tutaj tańczą w ludowych japońskich strojach. No to jesteśmy po bardzo fajne przeżycie. Nigdy nie widziałem takiego przedstawienia w takim stylu. Zatem może jeszcze tu wrócimy na jakiś dłuższy akt, bo to był jednak głównie taniec, ale to taki taniec naprawdę w stylu japońskim. Nie są jakieś skoki, to bardziej poruszanie się z taką gracją. Fajna sprawa, wszyscy te aktorzy mieli takie białe twarze obmalowane. Na lewo, na prawo byli muzycy, grali na takich instrumentach strunowych, tradycyjnych japońskich, na bębenkach. Fajne przeżycie.
Myślę, że jeszcze Świetne! zaraz pójdziemy. Świetne! Mi się tak podobało. Tylko za cholerę nic nie rozumieliśmy. Super, fajna sprawa. Szkoda, że nie mogliśmy wam choć chwilę pokazać. A tuż obok teatru jest zjazd na metro i tam jest też sklep z pamiątkami. Są chyba 2 sklepy, ale teraz w trakcie przedstawienia nie można z niego korzystać, no bo są tam ludzie z ważniejszymi biletami. Żeby wam zwizualizować, jak wyglądały postaci, no to takie białe twarze, takie stroje z takimi bardzo wysokimi, szerokimi rękawami, a muzyków w stroju nie widać niestety. Tak aktorzy wyglądali jak na tym obrazku. Tu można kupić bilety na cały spektakl i ogólnie chyba cena jest stała z tego co widzę. I można jakieś specjalne siedzenia, to gdzieś 450 zł. A najtańsze w całości to jest 5000, czyli gdzieś 120 zł. Więc wejście na cały spektakl mniej więcej 120 zł w najtańszej klasie, nazwijmy to. W tym podziemiu oprócz tych sklepów straganików z pamiątkami jest 7-Eleven. Zobaczcie, normalnie można sobie tutaj jeszcze czytać gazety. W Polsce ostatni raz pamiętam takie gazety, znaczy nie wiem, może to są do kupna, ale pamiętam, jak można było w KFC kiedyś sobie coś kupić i wziąć sobie gazetę do czytania. Stare, dobre czasy. Pamiątki nabyte drogą kupna, a tutaj można w tych automatach do gra zobaczyć Samiego. Ja chcę do Samiego wracać, pilnie. Wjechaliśmy teraz na 5. piętro, gdzie jest jakaś galeria. Sobie zrobiliśmy śmieszne fotki i zobaczymy, co tam jest dalej. Tak właśnie tutaj to, co mówiłem, że nie można było tam na tym obrazku zobaczyć, jak muzycy wyglądają. Właśnie muzycy wyglądają w takich bardzo charakterystycznych strojach z takimi podniesionymi ramionami. Zobaczcie, jaki ładny dach i czerwone elementy. Wszystko z góry. Specjalnie dla Was. Takie informacje to lubię. Nie ma nic płatnego. Wszystko jest za darmo. Jesteśmy w ogrodzie, no i tutaj bardzo istotna sprawa, jak ten ogród wygląda. Mapa poglądowa. I idziemy teraz po ścieżce, nie zgubimy się. Bo była mapa. Ja będę pokazać, że ogólnie 5 metrów. Tutaj japońskie Q&A w języku japońskim. Więc niech cholery tu możemy coś zrobić. Jesteśmy na stacji metra i jedziemy teraz szarą linią do przystanku o nazwie kodem Macho i tam będzie fajna kawiarenka. The next stop is Hachjo. Jesteśmy w japońskim metrze na linii szarej, czyli Hibiya. I w ogóle w japońskim metrze, przede wszystkim w Tokio, można odnaleźć charakterystyczne melodie, które napisał m.in. jeden człowiek, muzyk z zespołu Cassiopeia Minoru Mukaiya, który stworzył różne melodie dla poszczególnych stacji, jak i peronów na danych stacjach. Więc teraz, jak zaraz przyjedzie pociąg, będzie leciała melodia, która jest powiązana z terenem, jaki jest wokoło stacji, stylem, czasami będzie to w stylu jakimś klasycznym, w stylu rockowym. Zaraz, mam nadzieję, usłyszycie tę melodię. Na ten temat nagram też osobną rolkę, bo to mnie bardzo fascynuje. Jedno z teraz 5 stacji, na każdej stacji była inna melodia, więc poczekajcie chwilę i zaraz będzie melodia, jak ten pociąg będzie ruszał. W opisie do tego filmu wrzucę Wam linka i w komentarzu też pewnie link do materiału, który pokazuje właśnie, jak działa ten system melodii w dużo lepszej jakości pewnie, bo tutaj dosyć głośno i ciężko tutaj było usłyszeć tą melodię aż tak bardzo, ale jeszcze się dokładnie przygotuję z tematu i będzie osobny materiał na ten temat, bo mnie to bardzo interesuje i właśnie jedna z rzeczy, które właśnie chciałem usłyszeć, to różne melodie z Tokio. Wyszliśmy, a tu zobaczcie, już powoli kwitnie, na biało. Idziemy teraz do kawiarni specyficznej, specjalnej, ponieważ w tej kawiarni zamówione przedmioty przywożą roboty, uwaga, które są sterowane przez osoby z niepełnosprawnościami i kierują je sobie w domu, chyba tak, Kasia, to miało być? Sobie z domu kierują te roboty, żeby przyniosły nam właśnie te zamówione rzeczy. Więc mamy jeszcze 3 minuty, idziemy przed siebie. Ale zobaczcie, te drzewka, cała ta ulica tych sakur, te sakury są bardzo niewielkie,
no ale tak czy siak już jakieś pojedyncze wyłażą, ale to jeszcze nie jest to, cały czas to jest preludium. Doszliśmy, miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba mieć żadnej rezerwacji, zobaczymy co tu można zjeść. Albo się napić kawki. Okay, my name is Mai Cham. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you today? Okay, thank you so much. Yeah, okay. And you? Thank you. Okay. So the Injitsu, the origin is not a robot. It is communication to speaking English. Okay, yeah. English. And robot is not a robot, but to the Japanese people. So okay, so would you like some clothing at 7 p.m.? Is that okay? Yeah. Yeah. Okay, thank you very much. One drink is 2,200 Japanese yen per person. Is that okay? Zamówiliśmy. Sama wejściówka jest dosyć droga. Za wejście samo 50 zł. Więc za osobę, czyli 100 zł za dwie osoby. Mamy jakiś napój w cenie i tam jeszcze jakieś jedno coś słodkiego wzięliśmy, żeby nie biedować aż tak bardzo tutaj. No więc jeśli coś, my tutaj dobry chyba uczynek, tak? Bo tak to można powiedzieć. Więc jeśli ktoś chce nam pomóc, to pamiętajcie, że można nas wesprzeć też kawką, herbatką i tyle. Czekamy. Będziemy tutaj mieli możliwość konwersacji właśnie z osobą, która jest na łączu. Tak, tu masz napisane. No więc będziemy się łączyć. Mamy tutaj ekranik. Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. I zobaczcie, tam te roboty już czekają na dostawę produktów. Trochę dziwnie, bo część zamówienia została doniesiona, nazwijmy to manualnie, przez człowieka, a nie przez tego robota, no ale chyba resztę towaru dostaniemy przez robota sterującego przez osobę z niepełnosprawnościami. Jeśli robot ma zapalone oczy, to oznacza, że ktoś jest zalogowany i właśnie jest w trakcie, nazwijmy to, sterowania albo możliwości zaczęcia sterowania, jeśli już są te produkty położone. Tam jest też podobno jedna maszyna do robienia kawy, sterowana właśnie przez baristów, którzy też mają jakieś niepełnosprawności i są, mogą tutaj wyłącznie z domu coś takiego robić. I tutaj jest takie stanowisko, gdzie można sobie tym robotem próbować poruszać, więc to też pewnie na końcu przy wyjściu spróbujemy. I na końcu właśnie tutaj będziemy jeszcze chyba sobie rozmawiać z jakąś osobą. Konnichiwa, hello. 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 My name is Tomo. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Kasia and Darek. Special. Thank you for coming today. Here is your drink. One hot coffee. Yeah. One hot chocolate milk. Okay, so I will bring it. Yeah, can I take it? Okay, you can take It's one coffee. coffee from me. Yeah, it's coffee. Thank you very much. Yeah, okay. And are you working? Sugar? Darek, do you want sugar? No, thank you. No sugar. No sugar, no milk. Thank you. Okay, thank you. Oh my god. ありがとうございます。Thank you. Nice to meet you, ビングトさん。 Yeah, okay, hello. Shinra, nice to meet Yes. you. Yes, nice to meet you. Thank you for coming today. Okay, Yeah. thank you also. How are you? You are from... Yes, I'm good. Thank you. I'm from Hokkaido, Asahikawa City. I live in. I talking so from Hokkaido just now. Is there lots of snow here? Oh, yes, a little lot of snow, but so little melting snow today, so little warmy. Just now temperature is so 2 degrees just now. Okay. Only? Oh my god. When I was a kid, there was in Sapporo you have sky jumping, yeah, and there is lots of yes. ski jumpers from our country, from Poland, and one of our ski jumpers in 2002 there was. 2000 there was Olympic Games and I think he got I think championship, no Olympics.
Yeah, so he make the gold medal in Sapporo for sure. Yes, thank you. Yeah, yes, gold medal. Yes. And I know the ski jumper from Japan, who is now I think almost 50 years. He's I think from Sapporo, Noriaki Kasai. He's 50 years old, and he's still jumping from 30 years I think. Together, yeah. Okay. Yes, that's right. Thank you. Yes, Kasai. Yes, Yeah, Kasai yeah. is a very yes, famous Yeah. ski jumping athlete. Yeah, he's like grandparent almost. Thank you. Yeah, bye bye. Thank you so Nice much. to meet you. Bye bye. Thank you. Nice to see you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Don't forget to listen song. Yes, I'm listening to that song tonight. Thank you. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Nice to meet you. To mieliśmy fajną rozmowę z panią, która jest w Sapporo. Fajnie, kojarzyła piosenki, więc nie zanudziłem jej. Nawet zaśpiewała jedną. To jest robot, który robi kawę. Nie wiem teraz, no, czy on jest, czy tylko on jest jakby do użytku tak dla klientów, czy tylko raz na jakiś czas coś tutaj trenuje zdalnie, więc ciekawe, jak to wygląda. No ale pani chyba nawet zaśpiewała piosenkę zespołu wokalistki Andri, I Can't Stop the Loneliness, którą znałem. Ładnie, czysto, więc no fajna sytuacja, mimo że z początku byłem na nie, bo jednak coś to tam kosztuje, no ale wypiliśmy sobie kawkę. Przekroczyliśmy nasz budżet, gdzie tu jeszcze dalej chyba. Jeszcze tutaj mamy ten. A, można sterować, czyli tak oni sterują tutaj. czyli You nas can widzą. experience the operation, or you can operate freely from the iPad provided from the tablet. A rusza faktycznie głową. A, czyli rusza głową, czyli... Też sobie nagram. Czyli okej. A jak tu się mówi? No mówi, no po prostu pewnie jakiś gdzieś tam, a w dół, w górę, a jeszcze rękoma można ruszać. A, czyli tutaj sobie, A, fajnie. czyli ruszam teraz jedno, można dwie na raz? Można. Można, bo ta pani ruszała obie na raz. Dobra. Zatem będziemy kończyć dzisiejsze zwiedzanie Tokio. Tokio, odcinek numer 1. Ogarnęliśmy dzisiaj przejazd tokijskim metrem, pociągiem. Zobaczyliśmy teatr, akt, jedną scenę, czy tam akt. Zobaczyliśmy świątynię buddyjską w stylu masońskim. Zobaczyliśmy, co jeszcze zobaczyliśmy? Sakurę zobaczyliśmy tą knajpkę, kafejkę tak naprawdę i wracamy tą samą trasą. Zatem dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Na pewno jeszcze z Tokio będzie parę, mam nadzieję, ciekawych odcinków, a z tyłu Nie teraz jeszcze. jeszcze nie teraz, z tyłu Shinkansen, zobaczcie tam po lewej, i startuje Shinkansen ze stacji Tokyo Station. Z Tokio specjalnie dla Państwa Dariusz Kędzior.